Witajcie widzowie. Od ponad 2 tygodni niczego nie nagrywałam i nie wrzucałam, co w skali social mediów stanowi całą wieczność. Także w końcu zmobilizowałam się do tego, żeby wreszcie stworzyć jakiś materiał. I chciałam dzisiaj w nim poopowiadać krótko o żelaznym mieczu celtyckim. Tak on wygląda. To jest replika miecza z epoki Latren. Mam taki pomysł na dzisiejszy odcinek, że będę po prostu siedzieć i gadać do przedniej kamery telefonu i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. O, tak go sobie będę trzymać. Żelazny miecz celtycki z epoki Latren. Epoka ta trwała od około 450 lat przed naszą erą do I wieku przed naszą erą. Ten miecz jest to długa broń sieczna, charakterystyczna dla galijskich wojowników i arystokracji. Kim byli Galowie? Każdy z pewnością oglądał bajkę Asterix i Obelix, gdzie na terenach Francji okupowanych przez Rzymian ostatnia wioska galejska daje dzielny opór najeźdźcom. No to właśnie ci Galowie to są tak naprawdę Celtowie. To wszystko, co tam było mniej więcej pokazane, druidzi i tak dalej, to wszystko pochodzi z kultury celtyckiej. Celtowie, czy też Galowie, to grupa ludów indoeuropejskich, wydzielona na podstawie kryteriów językowych. Kultura celtycka to zaawansowana cywilizacja epoki żelaza. Rozwijała się od około 800 do 400 lat przed naszą erą na terenach po północnej stronie Alp. Za kolebkę przyszłych Celtów uważa się region Kulchanów w południowych Niemczech, między Lesem Czeskim a Renem, zasiedlony w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Podstawą bogactwa Celtów była umiejętność wytopu żelaza i wydobycie soli. I właśnie a propos żelaza. Czymś, co mnie trochę tak zadziwiło w tym mieczu, jest to, że jest on w żelaznej pochwie metalowej. W tamtych czasach to był ewenement, ponieważ wszyscy robili pochwy drewniane, a ten ma metalową, co świadczy o wysokim zaawansowaniu kultury celtyckiej. Zasięg terytorialny oddziaływania kultury celtyckiej zmieniał się wraz z ekspansją plemion celtyckich i objął ziemie należące do Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii na zachodzie, po Grecję, Rzym, Gallię na południu oraz Czechy, Śląsk i Małopolskę na wschodzie. Rozkwit kultury celtyckiej przypadał na okres latreński. Sztuka celtycka bierze swój początek z kultury halsztackiej, rozwijającej się od około 800 lat przed naszą erą. W drugim okresie epoki żelaza, czyli okresie latreńskim, kulturowa dominacja Celtów osiągnęła apogeum. Kultura archeologiczna, która jest odzwierciedleniem osadnictwa Celtów i ich oddziaływania na inne ludy Europy Środkowej i Zachodniej, nazywana jest przez archeologów kulturą latreńską od stanowiska archeologicznego Latren w miejscowości w Szwajcarii. Tutaj widzimy przykład takich charakterystycznych zdobień celtyckich. To były czasami bardzo skomplikowane wzory, wyglądające jak zaplecione ze sobą paski. Ten jest bardzo powszechny, często się pojawia. Nie chciałam brać jakiegoś gotowego rysunku z internetu, żeby nie naruszać praw autorskich, dlatego ten akurat postanowiłam narysować sama i to jest mój własny rysunek. Miecz był szlachetną bronią galijskich wojowników. Powstał w Europie w okresie Latren, co odpowiada ostatnim latom przed rzymską okupacją Galii. To właśnie takim rodzajem miecza Galowie walczyli z legionami Cezara. Miecz celtycki jest jednym z najbardziej charakterystycznych artefaktów związanych z tym okresem. Miecze te zostały znalezione w różnych stanowiskach archeologicznych w całej Europie. Konstrukcja. Miecze z tego okresu były zazwyczaj długie, około 60 do 90 cm i obosieczne, co stanowiło zmianę w stosunku do krótszych mieczy z okresu halsztackiego. Można było je nosić na pasku dzięki zaczepowi na metalowej pochwie. Materiały i zdobienia.
Wykonany był z żelaza, pochwa często też żelazna albo z brązu z motywami zoomorficznymi lub celtyckimi wzorami. Rękojeść była zrobiona z materiałów takich jak drewno, z kości czasami, z rogu, które z czasem ulegały rozkładowi, pozostawiając zachowane do naszych czasów tylko metalowe elementy konstrukcyjne będące wewnątrz. Ma bardzo dziwną rękojeść, ponieważ czuję już od razu, że z tą rękojeścią jest coś nie tak, ponieważ ten element jest bardzo ciężki w porównaniu do tego, a przy normalnych mieczach, do jakich zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, to obciążona powinna być bardziej ta część. W sumie to jest po prostu wielki i ciężki. W następnym naszym odcinku będzie o tej broni. To jest tak zwana falcata, czy też falcata. Ja nie wiem dokładnie, jak to się wymawia, ale na pewno pisze się przez C. W kolejnym odcinku będzie o tej broni. To jest falcata albo falcata. Ja nie wiem dokładnie, jak to się wymawia, ale na pewno pisze się przez C. W obsłudze jest to takie dosyć wielkie, ciężkie i masywne. Na pewno nie służy do fechtunku. Bardziej działa na zasadzie tasaka, takiego do obcinania. I tutaj należy skończyć moją wypowiedź ze względu na algorytm. A więc do zobaczenia w kolejnym naszym spotkaniu. Trzymajcie się. Cześć.